Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj na posiedzeniu rządu przyjęliśmy dwa projekty. Bardzo zależało mi na tym, żeby po przygotowaniach, konsultacjach, żeby sfinalizować pracę nad tymi projektami, bo czekają na te rozwiązania setki tysięcy naszych obywatelek i obywateli. Pierwsza grupa to mikroprzedsiębiorcy, samozatrudnieni, inaczej ci, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Mówimy tu o osobach samozatrudnionych i tych, które zatrudniają do 9 osób. Te osoby będą mogły liczyć na ten długo wyczekiwany tak zwany urlop dla przedsiębiorców, czyli możliwość wzięcia takiego urlopu, i to jest miesiąc w ciągu roku, kiedy mikroprzedsiębiorca nie będzie musiał płacić składki ZUS-owskiej i pomijając składkę zdrowotną, to jest inny temat, ale nie będzie płacił składki ZUS-owskiej i w tym samym czasie państwo pokryje jego składkę ZUS-owską. Chodziło o to, bardzo często podnoszono to i ze względów godnościowych, także finansowych. To nie są oczywiście jakieś wielkie pieniądze, ja sobie zdaję sprawę z tego, ale bardzo wielu mikroprzedsiębiorców zwracało nam uwagę przez ostatnie lata, że jest w tym coś takiego niesprawiedliwego, że kiedy chcą pójść na nawet krótki urlop, to szczególnie przy samozatrudnionych, będących jedynymi pracownikami w swojej działalności gospodarczej i że muszą zawiesić de facto swoją działalność, nie świadczą żadnej usługi, niczego nie zarabiają, a muszą płacić tę dotkliwą składkę ZUS-owską. I to był jeden z głównych powodów, dla których zdecydowaliśmy się przyjąć to rozwiązanie. Mikroprzedsiębiorca ma także prawo do wypoczynku i do tego wypoczynku takiego urlopowego i nie musi być za to karany w cudzysłowie finansowo. Będzie można korzystać z tego urlopu dla przedsiębiorców na podstawie wniosku wysłanego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale nie trzeba czekać na decyzję administracyjną. Tu nikt nie będzie żadnej decyzji za przedsiębiorcę podejmował. Wysłanie wniosku drogą elektroniczną bardzo prostego będzie oznaczało automatycznie taką decyzję. Chcemy, żeby to rozwiązanie weszło w życie jeszcze w tym roku, tak aby ci, którzy potrzebne jest vacatio legis, myślę, że w ciągu 4 miesięcy Zakład Ubezpieczeń Społecznych upora się z kwestiami informatycznymi, tak żeby móc skorzystać z tego urlopu przez przedsiębiorców jeszcze w tym roku. Trzeba będzie zdążyć ze złożeniem wniosku do końca listopada, bo 40 dni czasu jest na rozpatrzenie takiego wniosku, czy zrealizowanie takiego wniosku, więc każdy, kto będzie tym zainteresowany, powinien w tym roku już móc skorzystać z tego urlopu dla przedsiębiorców. Przypominam, jednoosobowa działalność gospodarcza, samozatrudnieni, tak zwani mikroprzedsiębiorcy. 1 miesiąc w roku nie płaci się składki ZUS-owskiej, a państwo tę składkę za ciebie zapłaci, tak żeby ludzie nie ponieśli z tego tytułu żadnej straty. I przyjęliśmy także drugi projekt. To jest ustawa, na podstawie której przygotowaliśmy program. Przepraszam, to brzmi może trochę skomplikowanie, ale sprawa dotyczy takiej elementarnej sprawiedliwości. I bardzo mi leżała na sercu też osobiście. Na swojej drodze w ostatnich 2 latach spotykałem bardzo często głównie pracownice i pracowników socjalnych, opieki społecznej w polskich samorządach. W sumie mówię tutaj o około 190, prawie 200 tysięcy osób. Głównie kobiety,
z reguły z wyższym wykształceniem, bardzo ciężka praca, czasami upokarzająca. Upokarzająca, bo bardzo często, i na to mi zwracano uwagę, pracownice i pracownicy opieki społecznej byli w trudniejszej sytuacji materialnej niż większość podopiecznych tej opieki społecznej. Przygniatająca większość pracownic i pracowników opieki społecznej pracuje na płacy minimalnej. I dlatego uparłem się, żeby rekomendować przygotowanie rozwiązania. Pani minister Dziemianowicz-Bąk zaangażowała się w to i mamy tę ustawę. Dzięki tej ustawie, ale oczywiście ta ustawa musi być przyjęta przez Sejm i prezydent musi ją podpisać. No to jest jakby kluczowe, bo dopiero jak będziemy mieli w ręku podpisaną przez prezydenta ustawę, możemy wprowadzić w życie program. Na podstawie tego programu pracownice i pracownicy opieki społecznej, pomocy społecznej otrzymają dodatek. Tak naprawdę będzie to jakby podwyżka. Dodatek w wysokości 1000 zł brutto. I mówimy tutaj o pracownikach w jednostkach pomocy społecznej, ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, centrów usług społecznych, domów pomocy społecznej, placówek specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, ośrodków interwencji kryzysowej, ośrodków wsparcia, w tym ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dzienne domy pomocy, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska dla osób bezdomnych, schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, kluby samopomocy. Chodzi o osoby pracujące w systemie pieczy zastępczej i wspierania rodziny. I mówimy tu o asystentach rodziny. Ja to czytam celowo, żeby nikt nie czuł się wprowadzony w błąd, kogo to dotyczy, bo mamy bardzo różne miejsca pracy, bardzo różne stanowiska pracy, bardzo różne zawody i chcę być precyzyjnym, żeby nikt nie poczuł się rozczarowany. Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, osoby zatrudnione do pomocy w rodzinach zastępczych zawodowych i rodzinnych domach dziecka na podstawie umowy o pracę, pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, pracownicy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, pracownicy placówek wsparcia dziennego, a także instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które prowadzone są przez samorządy, a więc nie mówimy tutaj o prywatnych przedsięwzięciach, czyli żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie. Tak jak wspomniałem, mówimy tu o dodatku na podstawie tego programu w wysokości 1000 zł brutto, co powinno dać na rękę, no w zależności oczywiście od konkretnej osoby, ale tak między 600 a 700 zł miesięcznie. Wydaje mi się to bardzo ważne. Wiecie, to, na czym też mi zależało w tych pierwszych tygodniach i miesiącach, to żeby jednak przestawić ten pewien taki paradygmat, żeby w Polsce ci, którzy pracują na rzecz innych ludzi, ci, którzy są zatrudniani przez państwo lub samorząd, którzy pełnią rolę jakby służebną, którzy bardzo często są świetnie przygotowani do pracy, z reguły z wyższym wykształceniem, ale nie mają silnych lobbies za sobą, typu związki zawodowe, raczej nie blokują dróg, raczej nie organizują masowych manifestacji pod Sejmem, często są bezradni, mimo że całe ich życie polega na tym, że tym najbardziej poszkodowanym i najbardziej bezradnym pomagają od rana do wieczora. Ale dotyczy to także innych grup zawodowych. Bardzo byśmy chcieli, żeby ci wszyscy, którzy zainwestowali w siebie, nie żeby zrobić wielkie pieniądze. Jeśli ktoś postanowił mimo wyższego wykształcenia pójść do pracy w pomocy społecznej, to wiadomo, że nie po to, żeby zarabiać wielkie pieniądze. Tym bardziej państwo musi o takich ludzi zadbać. To jest kwestia elementarnej sprawiedliwości, też godności osobistej tych ludzi, ale na końcu też jest to interes tych wszystkich, którzy w Polsce potrzebują pomocy, bo ta pomoc nie będzie świadczona w sposób właściwy, jeśli odpowiedzialni za tę pomoc ledwie wiążą koniec z końcem. Dlatego jestem bardzo zadowolony, że te prace się zakończyły i liczę tutaj na bardzo szybką
pracy w parlamencie i na szybki podpis prezydenta, tu chyba nie będzie kalkulował ani spekulował, tak jak w przypadku no, choćby ustawy pigułka dzień po i wtedy będziemy mogli ten program wdrożyć w życie. Naszą intencją jest, żeby ten dodatek w wysokości 1000 zł brutto zaczął trafiać do wszystkich pracownic, pracowników wymienionych przeze mnie pomocy społecznej i opieki społecznej już od połowy roku, od 1 lipca. Ale tak jak powiedziałem, to już wszystko w rękach parlamentarzystów i prezydenta. Podkreślam, nie widzę żadnego powodu, aby tam zwlekać albo kwestionować zapisy tej ustawy. Chcę także powiedzieć, no bo nie będę czekał w tej kwestii na Państwa pytania. Kiedy prowadziłem posiedzenie rządu, odbywała się, zdaje się, konferencja prasowa, tak? Czy jakieś wydarzenie medialne panów, czy pani Beata Szydło była prawdopodobnie, tak? Pan prezes Kaczyński, były premier Morawiecki i pewnie pan Błaszczak, jak znam życie, pan przewodniczący Błaszczak. I słyszałem, że pojawiły się tam też literackie epitety pod moim adresem i moich współpracowników w związku ze 100 konkretami na 100 dni. Jak wiecie, za kilka dni mija ten termin 100 dni. Chcę powiedzieć, że kiedy słyszę takie słowa, królowie kłamstwa, w ustach panów Kaczyńskiego czy Błaszczaka, kiedy widzę stojącego obok pana Morawieckiego, który komuś zarzuca kłamstwo, to nic innego mi do głowy nie przychodzi, tylko jedno stwierdzenie, że mieliśmy do czynienia przez 8 lat ze sługami kłamstwa oraz korupcji. No, w skrócie byłby skok akurat tak przypadkowo. A mówimy o skoku na wielką kasę, całej tej ekipy tam zgromadzonej. Jednym z naszych zobowiązań na 100 dni było rozliczenie tego bezwstydnego złodziejstwa, jakiego byliśmy świadkami, chociaż nie wszyscy dostrzegali, w jakiej skali to złodziejstwo się odbywało. Ale każdy dzień i każdy następny dzień, w tym i w przyszłym tygodniu także, pokażę Państwu skalę nie tylko pazerności, ale też bezwstydu tej ekipy, która dzisiaj ma czelność formułowania takich epitetów pod adresem moim i moich współpracowników. Chcę bardzo wyraźnie podkreślić, przez te 3 miesiące zrobiliśmy więcej niż jakikolwiek rząd wcześniej w historii III Rzeczpospolitej. W warunkach trudniejszych niż inne przed nami rządy i dobrze o tym wszyscy Państwo wiecie. Przez te 3 miesiące, począwszy od tej zwłoki, dzisiaj już dobrze wiemy i to przecież też widać czarno na białym, że ta zwłoka w powołaniu mojego rządu była spowodowana wyłącznie chęcią i potrzebą zabezpieczenia własnych, egoistycznych, finansowych, czasami wręcz brudnych interesów. Po to był ten słynny 2-tygodniowy rząd Morawieckiego. Po to była ta zwłoka zafundowana Polsce przez prezydenta Dudę. Po wyborach czekaliśmy długie tygodnie na możliwość sformowania nowego rządu. Dzisiaj ci, którzy nam zarzucają, że nie wypełniliśmy wszystkich zobowiązań w ciągu tych pierwszych 100 dni i mówią to tak otwartym tekstem, to są dokładnie ci, którzy przez te 3 miesiące robili wszystko, żeby blokować dobre zmiany, żeby blokować możliwość realizowania tego, do czego się zobowiązaliśmy. I te obrazy pozostaną na zawsze w pamięci, moim zdaniem, większości Polaków. Bijatyki pod Sejmem, awantury w Sejmie, wetowanie przez prezydenta z różnych powodów, często bez powodu, ustaw. Nie mówiąc o organizowaniu manifestacji, podpinanie się, a następnie rozpalanie manifestacji rolniczych, w tym także blokowanie granic. Mógłbym tutaj wymieniać, ale nie chcę Państwa zanudzać, przez długi, długi czas wszystko to, co robił PiS i jego liderzy, żeby w Polsce nic się nie mogło udać przez te 3 miesiące.
a udało się naprawdę bardzo dużo. Ja bym chciał, żeby udało się dużo więcej. Ja oczywiście wolałbym, żeby móc dzisiaj powiedzieć, że ze 100 konkretów wszystkie zostały w 100% zrealizowane. Ale mimo tych warunków, w jakich pracujemy, już nie mówiąc o zasadniczym, tym upiornym kontekście wojennym, jak się Państwo domyślacie, no nie chcę przesadzić, ale 70% mojego czasu, 80% mojego czasu to jest naprawianie tego, co zepsuli nasi poprzednicy, no choćby w takich sprawach jak rolnictwo. Ja w ostatnich tygodniach zajmuję się głównie tym, jak wyprowadzić polskie rolnictwo z tych zagrożeń. One nie wszystkie są prawdziwe, ale ludzie to tak czy inaczej odczuwają, które wynikają z kompletnie bezmyślnej polityki poprzedników. Czy to chodziło o zezwolenie na pełny import zboża i innych produktów z Ukrainy, czy na zgodę, a nawet współautorstwo wszystkich zapisów Zielonego Ładu. Chcę powiedzieć, że zarówno w rozmowach ze stroną ukraińską i mam nadzieję, że do 28 marca, kiedy planujemy tego dnia przynajmniej spotkanie z rządem ukraińskim w Warszawie, że do tego czasu przyjmiemy rozwiązania wspólne z Ukrainą, które będą dużo bezpieczniejsze dla polskiego rolnictwa. Udało się zniwelować większość zagrożeń, o których mówili polscy rolnicy, które wynikały z Zielonego Ładu, w tym na przykład ugorowanie. To była naprawdę cholernie ciężka robota, żeby przekonać coś, co już było dawno zaklepane i w Unii Europejskiej. I oczywiście 100% efektu nie uzyskałem, ale dużo energii i czasu to pochłonęło. Wojna, osobny rozdział, najbardziej dramatyczny. Działamy w warunkach, gdzie musimy planować także duże wydatki finansowe na bezpieczeństwo polskie, na uzbrojenie Polski, także na pomoc Ukrainie. Jak już Państwu mówiłem, cała ta misja odbudowy pozycji Polski w Europie, tu nie chodzi o prestiż, tu chodzi o to, żebyśmy znowu stali się jednym z kluczowych państw europejskich, jednym z liderów. Wtedy jest też po prostu bezpieczniej. Zaczynają się znowu liczyć z naszym zdaniem, zarówno tutaj, jak i za Atlantykiem. Jesteśmy nie tylko nabywcami pewnych usług czy produktów ze Stanów Zjednoczonych, ale jesteśmy także partnerami, jeśli chodzi o politykę międzynarodową. Podwyżki dla nauczycieli. Wypłacenie 800+. Mimo że sytuacja budżetowa w związku z wojną wcale nie jest przecież ani w Europie, ani w Polsce jakoś przesadnie różowa. Będzie jeszcze okazja, żeby dokładnie rozliczać się z tych wszystkich rzeczy, które udało się zrobić w ciągu tych 3 miesięcy. Podwyżki dla budżetówki. Znowu niezależna i niepartyjna prokuratura. Odbudowywanie niezależnego sądownictwa. Media publiczne znowu oddane ludziom. Czy metody się podobały komuś, czy nie, to jest jedna sprawa, ale to, co mi się bardzo podoba, to to, że ja nie mam żadnego i nie mam zamiaru mieć żadnego wpływu na to, co dzieje się w mediach publicznych. Dlatego tak, z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że kiedy patrzę dzisiaj na sługi korupcji oraz kłamstwa, to z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że dobrze wykorzystaliśmy te 3 miesiące. I z wielką satysfakcją mogę powiedzieć, że następne tygodnie i miesiące to będzie przyspieszenie. Żeby nikt nie myślał, że którykolwiek z punktów do realizacji, których się zobowiązaliśmy, został unieważniony. Jest trudniej w niektórych sprawach niż myślałem, ale to jest tylko jeszcze większa motywacja dla mnie i dla całej naszej drużyny, żeby iść do przodu szybciej. I dobrze wiecie, że jest kilka takich terminów granicznych, które będą, po przejściu których będzie widać wyraźnie, że to przyspieszenie jest możliwe i coraz bardziej widoczne. I to mogę wszystkim obiecać. Dziękuję. Dziękuję bardzo i proszę o pytania. Proszę bardzo, pan redaktor tutaj. No, okej. Będzie jeszcze szansa. Dzień dobry, witam. Zakrzewska na Radio RMF. Panie premierze,
Już abstrahując od politycznych oponentów, co powiedziałby pan premier wyborcom, no mimo wszystko, że przez te 100 dni udało się zrealizować 8 konkretów w pełni, 4 nie w pełni, no ale przede wszystkim jeśli chodzi o kwestię kwoty wolnej od podatku do 60 000, tego nie udało się zrealizować, no i też jeśli chodzi o legalną i bezpieczną aborcję do 12 tygodnia, co powiedziałby pan wyborcom, nie politycznym oponentom? Ja zwracałem się do wyborców, nie do politycznych oponentów. Mój pogląd na temat tego, w jaki sposób PiS szkodzi Polsce wtedy, kiedy rządzi, wtedy, kiedy jest w opozycji, jest chyba powszechnie znany. Także to, co wszystko dzisiaj powiedziałem, to te słowa kierowałem do wyborców. I wyborcy będą oceniali, na ile wysoko, na ile krytycznie oceniają naszą skuteczność i te pierwsze 100 dni. I mogę jeszcze raz powiedzieć, przez te pierwsze 100 dni udało się uzyskać wiele rzeczy, o których bardzo wielu sądziło, że są w ogóle nie do zrealizowania. I chcę też powiedzieć, że w moich marzeniach, ja jestem człowiek taki czasami niecierpliwy, znaczy zawsze bym chciał szybciej, dalej, wyżej, wiecie, no żeby to okoliczności czasami uczą mnie pokory, ale w tej sprawie nie będę pokorny. Znaczy będziemy dalej robić wszystko, żeby wszystkie zobowiązania wypełnić. Ja mam trochę inną kalkulację, ona też nie jest dla mnie powodem do satysfakcji, ale większość ze 100 konkretów jest w jakiejś fazie realizacji. I ja też nie chciałbym i nie będę odpowiadał na przykład za poglądy polityków inne niż moje w sprawie legalnej i bezpiecznej aborcji. Po 15 października wiedzieliśmy, jak wygląda skład parlamentu i że nie wszystko będzie zależało od mojej woli, to zrozumiałe, jesteśmy w kraju demokratycznym i nie wszystko będzie zależało od woli Koalicji Obywatelskiej. Nie biorę na siebie zawsze całą odpowiedzialność. Jestem premierem, jestem liderem największej partii, więc zdaję sobie sprawę. Jestem, jak wiecie, też do tego naprawdę, w tym jestem profesjonalistą, żeby brać na siebie odpowiedzialność za moje i cudze winy. Więc to nie jest dla mnie w żaden sposób nic nowego i nic, co by mnie onieśmielało. Natomiast no jak rozmawiam i będę rozmawiał każdego dnia z ludźmi, to będę też oczekiwał zrozumienia i wsparcia tam, gdzie potrzeba więcej siły. Jeśli z czegoś chciał mi się wytłumaczyć, to z tego, że nie udało się przekonać wystarczająco dużej ilości wyborców 15 października, tak żeby dostać wszystkie instrumenty do ręki. Ale chcę też powiedzieć nie po to, bo wiem, że jestem za to raczej krytykowany przez opozycję. Ale chcę Państwu powiedzieć, że wiele z tych rzeczy, które udało się osiągnąć w ciągu tych 3 miesięcy, wymagało nadzwyczajnej i niestandardowej determinacji. My naprawdę działamy w warunkach, i to niektórzy z Państwa o tym też mówili w swoich mediach i pisali, w warunkach zabetonowania pisowskiego państwa w sposób bardzo konsekwentny. My naprawdę musimy niestety bardzo dużo energii wkładać w to, żeby ten beton rozkuć, zanim w ogóle jakakolwiek zmiana jest możliwa. Czy ja nie wiedziałem o tym, że jest aż tak źle, kiedy formułowałem 100 konkretów? Domyślałem się, ale że aż tak, że w takim stanie dostaniemy w ręce na naszą odpowiedzialność państwo polskie? Nie. Aż takich szkód, jakie narobili poprzednicy, się nie spodziewałem. To jest więc pewien błąd w kalkulacji na pewno popełniłem. Ja i tak chcę iść do przodu. Znaczy dla mnie to, co jest najważniejsze w tej chwili, to żeby nikt z tej naszej ekipy nie tracił energii. Ja wiem, jakie to jest dewastujące, kiedy każdego dnia od rana do wieczora trzeba się, wiecie, ścierać z materią, która właśnie przypomina taki żelazobeton. Ale dajemy radę. Ja bez kompleksów mogę ocenić te 3 miesiące. I oczywiście tych wszystkich, którzy podobnie jak ja chcieli i więcej i szybciej. I chcieliby, żeby rzeczywiście cały nasz projekt w te 100 dni został zrealizowany. Proszę Was, nie traćcie wiary. Z każdym tygodniem, z każdym miesiącem te zmiany będą postępowały szybciej. Gwarantuję to Wam. A jak już
uwolnimy Polskę też od kolejnego gorsetu politycznego, to naprawdę nie będziemy i też nie będziemy już mieli jak tłumaczyć, więc będę miał też dodatkową motywację, żeby wszystkich do roboty jeszcze bardziej gonić. I kolejne pytanie, bardzo proszę, pan redaktor tu miał odebraną. No dobrze. Dzień dobry, Jonasz Jasnorzewski, TVP Druga Info. Panie premierze, ja jeszcze o tych konkretach, bo pan mówił, że PiS robił wszystko, żeby wam spowolnić pracę i żeby wam się nie udało wprowadzić zmian, no ale teraz jest konkret. Jest projekt Konfederacji, będzie czytany w tym tygodniu w Sejmie, dotyczący właśnie podniesienia kwoty wolnej od podatku do 12-krotności pensji minimalnej, nie mniej niż 60 tysięcy złotych. Nic prostszego, wystarczy za tym projektem zagłosować. Czy pan za nim zagłosuje, czy pan poprze ten projekt? Druga rzecz, pojawiają się informacje, że część ministrów wybiera się do Brukseli. Czy może pan to potwierdzić i w związku z tym, czy planuje pan w najbliższym czasie rekonstrukcję rządu? I jeszcze na koniec No ale to może po kolei dobrze, ostatnia rzecz, tylko czy chciałem zapytać, czy pan śledzi u swoich oponentów politycznych te ich wewnętrzne spory, jak wymianę zdań między panem ministrem Mastalerkiem a Błaszczakiem, między panem Jakim krytykującym premiera Morawieckiego i czy pan ma jakiś komentarz do tego? Ale bardziej mi zależy w pierwszej kolejności odpowiedź na moje pierwsze dwa pytania. Dziękuję. No, dziękuję za te pytania, bo to w jakimś sensie są najlepszą ilustracją tego, że media stały się niezależne od władzy politycznej, że tyle lat czekałem na to, żeby TVP Info zadawało takie pytania władzy. Pechowo akurat ja mam dzisiaj tę rolę, żeby odpowiadać na trudne pytania. Nie rezygnujemy z projektu kwota wolna 60 tysięcy. W tym roku nie jesteśmy w stanie tego zrealizować ze względów finansowych, budżetowych. Chcę powiedzieć, że ja to rozumiem, ja tego nie krytykuję. Przeglądamy, żeby nie było wątpliwości, czy na pewno są to pieniądze dobrze ulokowane, ale ilość pieniędzy, które przede wszystkim musimy wydatkować na szeroko pojęte bezpieczeństwo. Nie tylko na militarne zakupy, ale szeroko pojęte bezpieczeństwo związane z zagrożeniem wojennym, które jest w sąsiedztwie nie jest zagrożeniem, a w Europie jest odczuwalnym coraz bardziej zagrożeniem dla wszystkich. To każe nam niezwykle ostrożnie myśleć o tej zmianie, czyli o przegłosowaniu kwoty wolnej od podatku 60 tysięcy, bo ona ma bardzo masywne skutki finansowe. Ale na pewno z tego nie zrezygnujemy. Minister finansów jest zobowiązany, żeby kwota wolna od podatków w wysokości 60 tysięcy złotych rocznie była tak czy inaczej efektem naszej pracy. Na pewno nie w tym roku, na pewno wcześniej niż przed końcem kadencji. A więc tak, opóźnienia będą się zdarzały, szczególnie wtedy, kiedy ja odpowiedzialnie muszę powiedzieć, że jeśli mamy utrzymać wydatki na poziomie ponad 3%, dobrze ponad 3% budżetu na obronę, a wydaje mi się, że nie mamy wyjścia, nie chcę nikogo straszyć, ale naprawdę sytuacja jest poważna, to rzeczywiście musimy rewidować nie samą ideę, ale proces dochodzenia. Więc w tym roku nie byłoby nas na to stać. W przyszłym roku wrócimy do projektu i zobaczymy, od jakiego momentu będzie możliwy. Jedno za to też będziecie mi rozliczać. Na pewno za naszej tej kadencji kwota wolna 60 tysięcy będzie faktem, a nie tylko moim marzeniem. Pytanie drugie dotyczyło, tam ktoś się kłóci? I Brukseli. Rekonstrukcji rządu. W kontekście wyborów. Nie, nikt się nie zgłosił do mnie z prośbą o miejsce w samolocie do Brukseli, z moich pań i panów ministrów. Jeśli ktoś będzie chciał się kandydować do Parlamentu Europejskiego z rządu, to przede wszystkim musi wygrać wybory. A żeby wygrać wybory w roli ministra, to trzeba mieć naprawdę bardzo poważne osiągnięcia. Więc zobaczymy, który z panów ministrów mają na tyle dobre samopoczucie, że sądzą, że otrzymają taką szansę w wyborach europejskich. Ale mówiąc serio, ja o tym jeszcze nie rozmawiałem, bo jak wiecie, są wybory samorządowe przed nami. I szczerze powiedziawszy, na razie nie ogniskuję swojej uwagi na wyborach europejskich. Rekonstrukcja rządu nastąpi tak czy inaczej, bo to przemawia przeze mnie wieloletnie doświadczenie jako premiera. Zawsze ktoś w rządzie spisuje się gorzej, a ktoś lepiej. I zawsze jest dobry moment, że wtedy, kiedy się już zdefiniowało, kto z jakichś powodów nie daje rady tak na 100%,
to wtedy będzie rekonstrukcja. Nie dlatego, że ktoś ma jakieś marzenia typu Parlament Europejski, ale dlatego, że kiedy ja jako premier dojdę do wniosku, że zmiana jest potrzebna, to taka zmiana będzie zrealizowana. Jeszcze pan pytał o jakieś kłótnie. No ale przepraszam, bo są jakaś kolejność pytań, dobrze? Bo to już będzie czwarte z pana strony. Widzę, że nie wszystkie obyczaje w TVP Info się zmieniły, Niestety. ale ale jest okej. W tej sprawie tyle, co miałem do powiedzenia, tyle powiedziałem. Ja nigdy nie będę mówił źle o moich ministrach. Jeśli będę niezadowolony, to będę ich prosił o rezygnację, a nie obnosił się z moimi pretensjami na konferencjach prasowych. To jest lepsza metoda. Ja też sobie cenię lojalność wobec współpracowników i ta lojalność ma granicę, ale kiedy ta granica jest osiągnięta, to wtedy mówię do widzenia, a nie skarżę się na nich publicznie. A te kłótnie w obozie PiS-u no mają trochę powodów, żeby zastanawiać się nad tym, kto przejmie PiS. To jest w ogóle sytuacja ciężka w partii zarządzanej tak jednoosobowo, tak jak w przypadku PiS-u. No generalnie partie polityczne w Polsce są zarządzane dość jednoosobowo, wiem o tym. I wiem, co to znaczy w takiej partii politycznej, kiedy się nagle publicznie rozpoczyna debata, kto prezesa czy przewodniczącego zmieni i kiedy. To znaczy, że to jest jakiś bardzo poważny kłopot. I te kłótnie i obrzucanie się w mediach odpowiedzialnością za jakieś grzechy czy występki, zresztą przy każdej okazji, nie tylko teraz przy tej kwestii amunicji, to nie jest tylko kwestia temperamentu, chociaż niektórzy mają temperament rzeczywiście, powiedziałbym, no taki pasujący do tematu dyskusji, czyli do amunicji. Minister Mastalerek jest rzeczywiście taki eksplozywny w niektórych swoich wypowiedziach, ale no, z całą pewnością dochodzi do przesilenia w PiS-ie i są to i konflikty między środowiskami, to co pan europoseł Patryk Jaki opowiada o panu Morawieckim, to chyba ja byłem delikatniejszy w niektórych sformułowaniach. Więc tak, na pewno jesteśmy świadkami takiego przesilenia i wewnętrznych tarć i kłopotów, a gdzieś na końcu będzie po prostu kwestia nowego przywództwa i raczej podziału obozu Zjednoczonej Prawicy. Tego nie ukrywają nawet ci, którzy w tych kłótniach dzisiaj uczestniczą, że prawdopodobnie dojdzie do rozłamu. Ale szczerze powiedziawszy, to nie jest ani mój ból głowy, ani mój problem, ani źródło jakiejś nadziei, bo nas będą rozliczać ludzie, dzisiaj jesteśmy też tego świadkami, z tego, co my robimy, a nie z tego, w jakiej kondycji jest PiS. Nie, że się martwię, no nie będę udawał. Znaczy, ja wiem dobrze, gdzie jest ich miejsce. I to, że się kłócą, to jest na razie najmniejsza kara, jaka ich spotyka. Dziękuję. Pan redaktor Kolanko i ostatnie pytanie już będzie dla pana, obiecuję, bo już... Dzień dobry, Michał Kolanko, Rzeczpospolita. Panie premierze, dwa pytania samorządowe. Jedno, prośba o wyjaśnienie, czy jest rzeczywiście oficjalne poparcie Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej dla prezydenta Sutryka we Wrocławiu, bo takie sygnały z Wrocławia są, a drugie, to nie o sejmiki. Na ile na przejęcie władzy, w ilu sejmikach pan liczy i czy to nie jest tak, że na ścianie wschodniej potrzebny jest do tego wysoki wynik trzeciej drogi? Dziękuję bardzo. Ja w sprawie wyniku trzeciej drogi kiedyś się wypowiedziałem, to było w październiku i nie wiem do końca, jaki to przyniosło efekt, ale wiem, że niektórzy się irytują, kiedy to przypominam, więc wolę na ten temat już nic nie mówić. Ale życzę wszystkim z koalicji 15 października jak najlepszego wyniku, bo rzeczywiście od wyniku każdego uczestnika naszej koalicji rządowej zależy przyszłość tych sejmików tradycyjnie zarządzanych przez PiS. I ja nie lubię takiego, wiecie, tandetnego optymizmu. Czasami nawet się denerwuję, jak widzę jakieś ulotki, czy plakaty, czy
czy jakieś grafiki w internecie, tam, do zwycięstwa, zwyciężymy, to szczególnie to akurat nie jest moja parafia, ale jak widzę takich zdruzgotanych psychicznie, smutnych, przeraźliwie uczestników tych spotkań z prezesem Kaczyńskim, jak tak skandują zwyciężymy, to sobie myślę, że lepiej jednak w życiu być ostrożnym i nie przesadzać z pewnością siebie, bo to wygląda czasami kabaretowo. Więc ja też zalecam moim koleżankom i kolegom taką ostrożność, jeśli chodzi o prognozy i determinację, bo to jest rzecz, jakby ona powinna dotrzeć moim zdaniem do każdego polskiego domu. To znaczy nic się nie skończyło 15 października. Dopiero coś się zaczęło. I ja wiem, że to nie do wszystkich te argumenty trafiają, na pewno nie do twardych wyborców PiS-u, ale do wszystkich pozostałych mam tylko jedną taką uwagę. Nie bądźmy, tak jak czasami bywało, mądrzy po szkodzie. A szkody sobie sami narobimy, jeśli uznamy, że wszystko jest załatwione. To choćby to, o czym dzisiaj rozmawiamy od początku, czyli ile udało się zrobić, ile się nie udało zrobić w ciągu 100 dni. To wynika także z tego, że jakby brakuje czasami tej kropki na D, tego takiego postawienia już takiego ostatniego mocnego akcentu. I dlatego mi bardzo zależy na tym, żeby wszyscy jakby dobrze zrozumieli, że wybory samorządowe to jest także przyszłość europejskich pieniędzy i sposobu ich wydawania. I to w każdym województwie to powinno dotrzeć do ludzi. Nie dawajcie szansy tym, którzy zmarnowali nam 2 lata, którzy pieniędzy europejskich w ogóle nie mieli, bo je zablokowali, a te, które przyszły wcześniej, rozkradli. No oto jest ta stawka w tej chwili. Ktoś mówi, w samorządowych to dla mnie jest ważne, jak wygląda, czy jak się sprawuje kandydatka czy kandydat. Oczywiście tak, to jest, ludzie są najważniejsi, także kandydaci. Ale chodzi także o sprawę systemową. I uważam, że to jest dokładnie ten moment, w którym w interesie wszystkich bez wyjątku, naprawdę, jeśli odrzucimy na chwilę te ideologiczne spory, w interesie wszystkich bez wyjątku jest wybrać takich ludzi, którzy dobrze rozumieją, jak budować projekty, jak wykorzystać pieniądze, które były na KPO, jak dobrze wykorzystać środki z Funduszu Spójności i co znaczy dobra współpraca z rządem, no bo to jest tak gigantyczne przedsięwzięcie, że tu nie może być wojny na noże. Znaczy to, ja z nikim wojny na noże nie będę prowadził, ale jak patrzę na niektórych samorządowców pisowskich, dzisiaj organizują blokady na drogach, niektórzy z nich udają rolników. To dobrze wiem, że to oni będą utrudniać tę współpracę. Naprawdę tak jest. Nie udawajmy, że tego nie widzimy. Więc no, zwracam się do wszystkich, do tych, co kandydują z naszych list. Pracujcie tak ciężko, jak to możliwe. Do tych, którzy będą głosować, broń Boże, wyrzućcie z głowy takie myślenie, że jest załatwione. Nie, nic nie jest załatwione jeszcze. I dlatego też gorąco namawiam wszystkich, żeby zagłosować na prezydenta Jacka Sutryka, który ma nasze oficjalne poparcie. Każdy prezydent, każda prezydentka ma osiągnięcia i ma wpadki, w ogóle bez 2 zdań, ale wydaje się, że pan prezydent Sutryk bezwzględnie zasługuje na szansę 2. kadencji. A to, że były emocje, no Wrocław to jest wielkie miasto, dumne. Ja kocham Wrocław, nie tak jak Gdańsk, no ale tuż obok Warszawy, o tak bym powiedział. Z różnych powodów. Ja mam bogatą historię z Wrocławiem, też tą polityczną, więc ja się nie dziwię, że jest tylu też chętnych, żeby walczyć, że jest ostra konkurencja i że było paru chętnych też, żeby zawalczyć o to miejsce. Ale, no bo Wrocław wart jest, no też może nie mszy, no ale jest wart starań. I także tak, pan prezydent Sutryk ma nasze poparcie. I ostatnie pytanie już tu obiecane panu redaktorowi. Wiele osób ma jeszcze pytania. Tomasz Satta, Radio Tok FM. Dzień dobry panie premierze. Nasze spotkanie zaczęliśmy od składek na ZUS, wobec czego pozwolę sobie dopytać o kierownictwo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, kiedy poznamy pana decyzję w tej sprawie, bo zdaje się, że jest kandydatura wskazana przez panią ministrę Dziemianowicz-Bąk. Też rozumiem, że to jest osoba, która będzie w jakimś sensie odpowiedzialna za wdrażanie tych zmian. Obok składek na ZUS jest jeszcze składka zdrowotna i zapowiedź państwa, że będą zmiany w tym obszarze. Ministerstwo Zdrowia dawało sygnały, że w tym tygodniu poznamy jakieś wstępne przynajmniej założenia
szczegóły, więc pytanie, czy dotrzymają Państwo tego terminu? I jeszcze bardzo Ale krótko... przepraszam, bo to tak nie fair, bo inni czekają. Też czekałem. No to... To bardzo krótko, Trybunał Stanu dla Adama Glapińskiego. Czy to wciąż Trybunał Stanu dla Adama Glapińskiego, czy to wciąż aktualna propozycja, jak postępują prace nad wnioskiem? Dziękuję. To wyczerpaliśmy. Wniosek o Trybunał Stanu dla Adama Glapińskiego jest przygotowany i gotowy. Zostanie złożony w najbliższych dniach. Otrzymałem założenia zmian w składce zdrowotnej. Nie wszystko mnie zachwyciło w tych propozycjach. Potrzebuję jeszcze kilkudziesięciu godzin. Myślę, że do końca tygodnia, tak jak pani minister zdrowia zakładała, publiczność powinna poznać te założenia, na czym jeśli chodzi o składkę zdrowotną. No tak czy inaczej, ten model, tam jak wspomniałem, drobne korekty będą potrzebne. Ten model zakłada w mniejszym lub większym stopniu ulgę. Znaczy nie chodzi o projekt ulgi, tylko ulżenie doli wyraźnej większości przedsiębiorców w Polsce. Znaczy idzie naprzeciw temu oczekiwaniu, żeby wrócić do systemu sprzed Morawieckiego, sprzed ładu pana Morawieckiego. I my 1 do 1 nie wrócimy do modelu, w którym była niska składka ryczałtowa plus odpis, możliwość odpisania tego od podatku dochodowego. Mało kto pamięta może, ale de facto wtedy przedsiębiorcy efektywnie płacili tam 50 zł z groszami miesięcznie. A bardzo często ich pracownicy najmniej zarabiający płacili 10-krotnie więcej. Więc to nie było do końca, ten stary model nie był, delikatnie mówiąc, do końca fair wobec wszystkich płatników składki. Ale to, co stało się jako konsekwencja działań premiera Morawieckiego, to dla przedsiębiorców, szczególnie tych, bo ja mówię o tej masie przedsiębiorców, którzy nie są krezusami. Więc oni zasługują i dostaną to, na co czekają, czyli niższej ryczałtowej składki. I tak jak powiedziałem, myślę, że do końca tygodnia ta informacja będzie publicznie dostępna, jak wyglądają założenia tej zmiany. Jestem na jutro umówiony jeszcze na krótką rozmowę z panią ministrą Dziemianowicz-Bąk i jej efektem powinna być taka moja rekomendacja czy rozstrzygnięcie dotyczące szefostwa ZUS-u. I bardzo dziękujemy. Nie, no to jeżeli parytet, to proszę bardzo pani z Polsat News, bo rzeczywiście panowie dzisiaj mieli duże preferencje. Dziękuję. Dzień dobry, Agnieszka Kuzyk, Polsat News. Ja chciałam zapytać o takie trzy krótkie kwestie. O słowa wiceminister sprawiedliwości Marii Eichhardt, która zapowiedziała zwolnienie 20 000 więźniów. Czy to jest dobre rozwiązanie i czego to jest powodem, że w ogóle są te więzienia przepełnione? Tutaj wiceminister powiedziała o tym, że to jest efekt polityki poprzedniej władzy i surowości kar. Czy pan premier się z tym zgadza? Ale też chciałam zapytać o słowa generała Rajmunda Andrzejczaka, który powiedział na pytanie, czy Polskę czeka wojna, powiedział, że trzeba się szykować. Czy pan premier również popiera takie słowa, zgadza się z tym i czy w związku z tym produkcja amunicji w Polsce powinna być zwiększona? Czy jest na to jakiś plan w ogóle? I trzecia rzecz to rolnicy. Rolnicy, to znaczy, czy jest jakaś koncepcja na to, żeby pomóc im z zbyt dużą ilością zboża? No i czy po Zielonym Ładzie, po tych zmianach jest szansa na to, że przerwą protest zdaniem pana premiera? Dziękuję. Zacznę od tego chyba najpilniejszego społecznie i emocjonalnie problemu, czyli protesty rolników. Nawet nie od początku rządów, bo mówiłem to jeszcze na długo przed wyborami 15 października, że niepokoje, emocje wśród polskich rolników są jak najbardziej uzasadnione. Te związane z niekontrolowanym napływem wielkiej ilości zboża i innych produktów rolnych z Ukrainy. I też nie pozwolę, żeby przekłamano w sposób tak bezczelny, jak to robi dzisiaj PiS, żeby przekłamano historię tych złych zdarzeń.
jeśli chodzi o kwestie zboża i innych produktów rolnych, które napływają ze wschodu do Polski. I naprawdę jeszcze raz chcę przypomnieć, że 100% winy i zaniechania leży po stronie Kaczyńskiego, Morawieckiego i ich ministrów rolnictwa. I to wszystko wy macie nagrane. I to nie na tajnych taśmach, tylko to wszystko było wielokrotnie emitowane w waszych telewizjach, na waszych portalach. Kiedy mówili, nie ma problemu, ukraińskie zboże jest dobre dla polskiego rolnictwa, polskiej gospodarki, nie bójcie się, sprzedacie swoje zboże drożej. Mówili to miesiącami. Wyrazili zgodę na radykalną liberalizację handlu z Ukrainą w Brukseli. Nie Tusk, ten wykpiwany król Europy, tylko Morawiecki. Wyraził zgodę na kompletnie bezwarunkowe zliberalizowanie handlu z Ukrainą i to stało się powodem tych problemów. Ale mówię o tym nie po to, żeby zwalać na urzędników poprzedniej ekipy, no bo to jest oczywiste, że oni tutaj nabroili najwięcej, ale żeby dotarło wreszcie do tych wszystkich, którzy dzisiaj podsycają te protesty, że my to, co oni zepsuli, naprawdę odwracamy. To nie jest łatwy proces i dużo udało się osiągnąć. Mam wrażenie, że niektórzy organizatorzy protestów, im więcej nam się udaje załatwić, tym bardziej są wściekli. Jak patrzę na działania niektórych liderów Solidarności, to widzę, że im więcej przywozimy informacji, nie ma ugorowania, nie ma kontroli i kar, ani, czyli żadnej warunkowości, przymusowości dla wszystkich do 10 hektarów. Oczywiście wśród organizatorów są bardzo często ci, którzy dysponują dużo większymi gospodarstwami. No ale jednak do 10 hektarów to jest wyraźna większość polskich rolników i oni są zwolnieni z jakichkolwiek kontroli i kar związanych z niewykonywaniem wymogów europejskich. No, za chwilę zatrzymamy ten przymus dotyczący torfowisk, mokradeł, zalewania terenów. Jutro, pojutrze jest głosowanie. Dzisiaj ta rekomendacja z rządu była jednoznaczna i tak udało się uzyskać, więc gdyby to przeszło wbrew nam, to i tak w dużo lepszej wersji niż poprzednio, a więc zero przymusu, ale prawdopodobnie uda nam się w ogóle zablokować ten projekt i my będziemy działali na zasadzie pełnej dobrowolności. My nie rezygnujemy, bo to jest oczywiście potrzebne ze względu na gospodarkę wodną i na ochronę środowiska. Też długoterminowo w interesie samych rolników. Inna gospodarka wodą i kwestie torfowisk i mokradeł. Ale będziemy to robili bez przymusu europejskiego, tylko wyłącznie tam, gdzie będzie na to zgoda i ochota i pieniądze. Więc z Ukraińcami cały czas rozmawiam i tak naprawdę dzisiaj zboże z Ukrainy, dzisiaj nawet tranzyt nie jest już problemem. Te ilości są już naprawdę nieśladowe, no ale są radykalnie mniejsze. To jest kilka procent z tego, co napływało w tym najgorszym momencie. Więc bardzo proszę, żebyśmy też wiedzieli, przy całym naprawdę moim niekłamanym szacunku dla rolników i zrozumieniu dla ich lęków i złości. Otwórzcie szeroko oczy, kto was dzisiaj podpuszcza. Bo my naprawdę robimy wszystko, żeby wam ulżyć, a niektórzy robią wszystko, żeby was użyć przeciwko mnie i mojemu rządowi. Mamy przygotowany projekt rozporządzenia. Ja już mówiłem o tym rolnikom, że my jesteśmy gotowi, chociaż oni mówili, że nie chcą pieniędzy. Okej, to ja tu nie będę się narzucał. Ale w jaki sposób zdjąć, używając publicznych pieniędzy, tę nadwyżkę zboża, która jest w Polsce. Mamy jedną rzecz, ona jest logistycznie trudna do rozstrzygnięcia. Kto ma dostać te pieniądze? Jeśli będziemy zdejmowali nadwyżkę zboża z polskiego rynku, z polskich magazynów, to znaczy, że za publiczne pieniądze kupimy albo dopłacimy. I w tej chwili ja muszę wiedzieć dokładnie, komu dopłacimy. Czy tym, którzy spekulują zbożem? Ja chcę, żeby te pieniądze trafiły do rolników, do producentów. I powoli znajdujemy już taki sposób, żeby ewentualna pomoc publiczna w jakiejś formie, ale jednak trafiła do najbardziej zagrożonych, a nie do tych, którzy na tym już raz zarobili, na tym zbożu. I to nie jest taki prosty projekt, ale to też zrobimy. Z Ukraińcami dojdziemy w ciągu 2 tygodni do tego spotkania rządów, do ładu, jeśli chodzi o przyjęcie zasady
licencji, zgody rządu na wpuszczenie czegokolwiek z terenów Ukrainy. Jak będzie trzeba, zatrzymamy także tranzyt na jakiś czas. I ja chciałbym to, żeby to było w zgodzie z władzami ukraińskimi. Ja nie chcę im szkodzić. Tam naprawdę ta wojna nabiera bardzo poważnego, znaczy była zawsze bardzo poważna, ale ryzyka zaczynają być bardzo poważne nie tylko dla Ukrainy. Więc tak, my jesteśmy gotowi do działania. Jeśli pani mnie pyta, czy to spowoduje, że nie będzie protestów, uważam, że dzisiaj niektórzy organizujący te protesty robią to nie dla tego powodu, dla którego te protesty się zaczęły. Bo jeśli chodzi o te powody, my je naprawdę w tej chwili rozwiązujemy. Mam nadzieję, że ta eskalacja, bo mamy do czynienia z eskalacją takich działań nieprawnych, mamy złe informacje dotyczące bardzo dużej eskalacji gróźb, nawet pod adresem rolników, którzy odstąpili od blokady. Więc też chcę uprzedzić, że ci, którzy wykorzystując rolnicze protesty, będą łamali prawo i to w sposób tak drastyczny, jak ostatnio widzieliśmy, to oczywiście też państwo nie będzie tutaj bezczynne. To byli rolnicy. Dziękujemy. Słuchajcie, to nie jest tak, że to decyzją ministra czy premiera, czy wskutek konferencji prasowej 20 000 ludzi wyjdzie z więzienia. Mamy problem i ten problem trzeba rozwiązać, że my mamy rekordową ilość więźniów na głowę mieszkańców. Czy z tego należałoby wyciągnąć wniosek w Europie? Czy z tego należałoby wyciągnąć wniosek, że my jesteśmy, nie wiem, narodem przestępców? Bardziej niż inne narody europejskie? Nie sądzę. Polityka karna ministra Ziobry spowodowała, że jest cała kategoria przestępstw i myśmy nad tym pracowali, które powinny podlegać karze, ale niekoniecznie jest to kara więzienia. Dla mnie, ja zawsze stałem na tym stanowisku, wszystko co jest wymierzone w zdrowie i życie człowieka, wszystko co związane jest z fizyczną przemocą. No oczywiście z interesem państwa, zdrada, no wiadomo, mówimy o ciężkich przestępstwach. Tam państwo powinno być surowe i to w sposób radykalny. Ale nie każde przestępstwo musi kończyć się bezwzględnym więzieniem. Szczególnie mówię o tych przestępstwach, które nie stanowią żadnego zagrożenia z punktu widzenia życia i zdrowia innych obywateli. Więc nie wykluczam, że rzeczywiście w polskich więzieniach nie musi siedzieć rekordowo dużo więźniów i że można tak korygować politykę karną, żeby ci najgroźniejsi naprawdę siedzieli i to długo, a ci, którzy nie są groźni z punktu widzenia właśnie bezpieczeństwa obywateli, żeby nie zaludniali tych więzień. Ale to jest moja taka uwaga bardziej o charakterze ogólnym i powiedziałbym dotycząca filozofii prawa. Przepraszam. Nie jest moją rolą nikogo straszyć. Dzisiaj tu nawet nie chodzi o komentowanie słów generała Andrzejczaka. W każdym miejscu w Europie i w świecie, tam gdzie spotykam się z prezydentami, premierami, szefami instytucji, rozmawiam telefonicznie z sekretarzem generalnym NATO, wszyscy bez wyjątku mówią tylko o jednym. Jak przygotować Europę i Zachód na wypadek agresji. Dzisiaj nie ma innego tematu. Czy to jest Bruksela, czy to jest Trójkąt Weimarski, czy to jest Grupa Wyszehradzka, czy to są wizyty premierów ze Szwecji, Norwegii, Finlandii, tych wszystkich, którzy odwiedzili Polskę. My rozmawiamy tylko o jednym. W jaki sposób zabezpieczyć Polskę i Europę przed możliwą agresją rosyjską. Ja nie wiem, nikt z nas przecież nie powie, na ile procent to zagrożenie jest realne. Ale ono jest realne. I czy to jest 10%, czy 80%, no to żadne państwo nie może sobie pozwolić na zlekceważenie tego zagrożenia. Szczególnie skoro wszyscy nasi sojusznicy tylko o tym mówią. Więc my musimy, i to na kilku frontach, że użyję niestety tego słowa, musimy przygotować Polskę na każdy scenariusz. Dotyczy to i schronów, i mundurów, i wsparcia dla WOT-u. Ci, którzy krytykowali WOT, ja też byłem sceptyczny co do niektórych pomysłów czy działań Macierewicza i jego następców,
ale WOT zasługuje dzisiaj na jakby najwyższą uwagę i na obrona cywilna oczywiście. Infrastruktura taka krytyczna związana bezpośrednio z naszym bezpieczeństwem. I tu też proszę wszystkich o zrozumienie. Ja naprawdę nie chcę się tym tłumaczyć. Nikogo nie straszę i staram się być ostrożny w sformułowaniach. Ale bardzo wiele naszych decyzji i bardzo wiele jakby decyzji, które miały być podjęte, a zostały zawieszone, wynika z tego, że my musimy gromadzić zapasy, środki, pieniądze i przekierowywać kierunki decyzji w związku z zagrożeniem agresją ze strony Rosji w jakiejś niestety niedalekiej perspektywie. To musimy traktować poważnie. Nikt nie zwalnia nas z tego obowiązku. Zero paniki, zero lęku, ale najwyższa powaga, odpowiedzialność i decyzje, które musimy podjąć, nawet jeśli będą kosztowały nas, nie wiem, popularność czy akceptację ze strony jakichś grup wyborców. Ja tutaj będę absolutnie zdeterminowany. Znaczy bezpieczeństwo państwa w tej sytuacji jest priorytetem numer 1 i nie ma ważniejszej kwestii. Bardzo dziękujemy. Przepraszam, ale do mikrofonu, jeżeli już please, dobrze, bo to... Czy dotacje na amunicję już przepadły, panie premierze? Jaki plan na to? Czy może trzeba czekać na rozpisanie nowego konkursu? To nie jest jedyny program. Tutaj też nie będę, chociaż nie powinienem się powstrzymywać po tym, co usłyszałem pod swoim adresem, w kwestii, w której zawinili w 100% panowie Błaszczak i inni ministrowie poprzedniego rządu i wszyscy o tym też dobrze wiecie. Ja zresztą nie rozumiem, bo jak się przebierali w te mundurki Morawiecki, Błaszczak, to przynajmniej sprawiali wrażenie, że się przejmują kwestią obronności. Ja nie wiem, dlaczego tak bardzo sfuszerowali, tak bardzo zmarnowali te okazje, jeśli chodzi o wsparcie finansowe Unii Europejskiej dla producentów amunicji. Chcę też wyraźnie powiedzieć, że pewne środki europejskie będą inwestowane tam, gdzie natychmiast można zacząć produkować. Tak naprawdę dzisiaj w Europie wszyscy się zastanawiamy, gdzie można dziś, nie jutro czy pojutrze, ale gdzie można dziś wyprodukować lub kupić maksymalną ilość amunicji lub innego sprzętu wojskowego. Zarówno dla Ukrainy, bo te najbliższe 6 miesięcy będzie absolutnie rozstrzygające i my musimy dostarczyć na Ukrainę tyle, ile jesteśmy w stanie. I tutaj Polska jest bardzo zaangażowana i wszyscy to widzą przecież. Ale musimy przede wszystkim zacząć produkować na własne potrzeby. Dlatego ja będę w Brukseli przeglądał te różne koperty. Jest jeszcze jeden program dotyczący amunicji i zbrojeń. Będę wspólnie z premierem Kosiniakiem-Kamyszem, już o tym rozmawialiśmy, będę starał się dokonywać takich selekcji, żeby uprawdopodobnić maksimum środków europejskich. Wiecie państwo, że 5 miliardów euro miało być wypłacone na między innymi rekompensaty dla tych państw, które przekazały Ukrainie uzbrojenie. I wiecie, że jeśli chodzi o Polskę, my czekamy cały czas na 2 miliardy złotych, gdzieś około 500 milionów euro. Rekompensaty za to, co wysłaliśmy na Ukrainę. I Europa przyznała nam tę rekompensatę. Tylko że to wymaga jednomyślności. Jest jedno państwo, które blokuje wypłatę dla Polski tych 500 milionów. Spróbujcie zgadnąć, które. Tak, Węgry. Wiem, że szeptem tam to powiedzieliście. Więc mówię tylko o tym, żebyście wiedzieli, że ten krajobraz taki wojenny czy militarny w Unii Europejskiej, on jest dość skomplikowany i jest nakierowany dzisiaj na efektywność. I dlatego tak, ja będę szukał różnych sposobów, żeby znaleźć także środki europejskie. Będę szukał sposobów, żeby może przekonać Orbana, żeby odblokował już czekające na nas środki. Będziemy także rozmawiali o wsparciu oczywiście z krajowych środków finansowych produkcji amunicji. Pewne projekty są. Będziemy także z Ukraińcami rozmawiali o tym, o czym już była mowa w Kijowie i wrócimy do tego w czasie rozmów w Warszawie, czyli wspólnych inwestycjach na produkcję amunicji w fabrykach, które mogą powstać albo już działają zarówno na terenie Polski, jak i Ukrainy. Jak zauważyliście,
my dzisiaj być może, jeśli chodzi generalnie o środki europejskie, po tym jak udało się nam odzyskać te pieniądze na KPO, to dzisiaj mamy problem z tymi zaległościami, to znaczy z przygotowaniem programów. Potencjalnie pieniądze są, ale my teraz musimy nadrobić te lata straty czasu, bo nie wystarczy mieć tę grubą kopertę z pieniędzmi, ale trzeba mieć odpowiednie projekty, żeby te pieniądze móc wydać. No i na tym się teraz też skupiamy. Bardzo dziękujemy, to wszystko. Przepraszam. Dajmy Republice. Ja wiem, że zawsze dostają kosztem Jak innych, pan ale... premier sobie Dziękuję życzy, bardzo, to panie proszę premierze. bardzo. Adrian Borecki, Telewizja Republika. Panie premierze, proces Sławomira Nowaka odroczony bezterminowo. Jak pan skomentuje te decyzje? No i czy ręczy pan za niewinność Sławomira Nowaka? Dziękuję bardzo. Sławomir Nowak to był jeden z tych przykładów używania aresztu śledczego i tak zwanego aresztu wydobywczego ponad miarę. Nie był to jedyny polityk opozycji, który został przez PiS aresztowany i przetrzymywany bardzo długo w więzieniu bez wyroku. Dzisiejsi parlamentarzyści mają podobne, niektórzy, doświadczenia. Więc ja nie miałem żadnych wątpliwości, bo sądzę, że pan nawiązuje do moich słów wtedy, kiedy pan Sławomir Nowak przebywał jeszcze w areszcie, kiedy powiedziałem, że to przedłużanie w nieskończoność aresztu wygląda na takie polityczne znęcanie się nad Nowakiem. Nie zmieniam tu zdania. Natomiast ja nie mam żadnej wiedzy, czym kieruje się sąd, odraczając rozprawę. Sądzę, że w interesie wszystkich i Sławomira Nowaka, i wymiaru sprawiedliwości byłoby doprowadzenie do jak najszybszej rozprawy. Ale nie mogę wykluczyć, mówię, ja nie znam detali tej sprawy. Źle byłoby, gdybym się tym interesował. Ale być może jedynym powodem, dla którego sąd to odracza, jest brak materiałów wystarczających, żeby taki proces przeprowadzić. Bo te moje podejrzenia, one wynikały z doświadczeń niektórych innych ludzi. Nie tylko polityków, ale także na przykład przedsiębiorców. Że oni często znajdowali się w areszcie, ten areszt miał ten cel wydobywczy, to wydobycie się nie udało, oni swoje przesiedzieli, pół roku, rok, półtora roku w więzieniu, wychodzą i się okazuje, że są sformułowane zarzuty, ale nic się tam kupy nie trzyma. Więc być może to jest też i w tym przypadku taka sprawa, że sąd nie jest pewien, że to, co zgromadzono do tej pory, wystarczy do przeprowadzenia procesu. Nic innego mi do głowy nie przychodzi. I ja byłbym też zainteresowany, to był kiedyś mój minister, byłbym zainteresowany jak najszybszą rozprawą. To też gdzieś kładzie się cieniem nierozwiązywanie tych spraw, więc wolałbym, żeby to było jak najszybciej zakończone. Dziękujemy bardzo. Nie, przepraszam, nie. Ja nie ręczę nigdy Ja do pana mówię. za nikogo w sytuacji, kiedy tego kogoś czeka proces sądowy. Ja chciałbym i mam wrażenie, że udaje nam się powoli to uzyskiwać. Chcę żyć w kraju, w którym polityk nie musi ręczyć za innego polityka, tylko w kraju, w którym niezależny sąd rozstrzyga o jego winie lub braku winy. Naprawdę to jest moja jedyna intencja.